Witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nowym Mercedesie GLA, który miał swoją światową premierę w Polsce, w Warszawie, w Mercedes-Benz Studio. Jest to pierwszy raz w historii, jak w Polsce odbywa się światowa premiera jakiegoś modelu Mercedesa. Więc zapraszam do oglądania. A więc tak, nowy GLA w mojej opinii wygląda bardzo ładnie. W szczególności na zewnątrz. Podoba mi się bardziej od nowego GLC. Szczególnie, że tutaj ten tył jest bardzo ładny, a w GLC właśnie tak średnio mi się podoba. Ale to wiadomo, kwestia gustu. Ale dobra, skupmy się na nowym GLA. Jest on o 2 cm niższy, ma o 6,1 cm dłuższy rozstaw osi oraz o 3,1 cm szerszy rozstaw tylnych kół od poprzedniej generacji, co ma zapewnić lepsze właściwości jezdne. Dodatkowo koła, które występują w rozmiarze od 18 do 20 cali, są osadzone na równi z nadkolami. Nowy Mercedes w wersji elektrycznej ma tą taką świecącą osłonę chłodnicy, wiadomo jaką, widać teraz na ekranie, już w kilku modelach występowała. Zawiera ona 608 iluminowanych punktów świetlnych z poliwęglanu. W opcji jest również funkcja animacji i wtedy 158 mikrodiod LED pulsuje w rytmie dźwięku podczas otwierania samochodu na przykład. Warto dodać, że u nas w Europie nie można mieć świecącego znaczka centralnego, więc on po prostu nie świeci, co jest na przykład dostępne na rynku amerykańskim. Tam ten centralny znaczek może świecić tak jak grill, no i po prostu jest to tak w całości świecące. W wersji spalinowej mamy natomiast tradycyjny grill, który składa się ze 150 tłoczonych gwiazd z chromowanym wykończeniem. W opcjach można dodać sobie jeszcze otaczający pas świetlny LED. Światła z przodu, jak i z tyłu charakteryzują się gwiazdą Mercedesa. W wersji Multibeam LED przednie gwiazdy w reflektorach świecą w formie świateł do jazdy dziennej. Pierwszy raz nowy GLA ma aż 4 linie wyposażenia. Są to pakiety. Pierwszy pakiet to pakiet Style, czyli podstawowy pakiet Progressive, pakiet AMG ze sportowym charakterem, wiadomo, oraz pakiet Night Edition z czarnymi elementami. Pakiety te różnią się wersją grilla, reflektorów, felg, zderzaków, dodatkowych spoilerów oraz rodzajem wykończenia środka samochodu. Każdy pakiet ma także różne wersje kolorów nadwozia oraz wykończenia do wyboru. Nowy Mercedes GLA oferuje szeroki wybór układów napędowych. Zacznijmy od elektrycznej wersji samochodu, która z odpowiednim silnikiem oferuje zasięg na poziomie 657 km w cyklu mieszanym WLTP. Jest to zasięg, który pozwala przejechać m.in. z Berlina do Monachium czy z Krakowa do Gdańska bez ładowania. A dzięki technologii 800V w 10 minut naładujemy samochód na dystans 270 km. W momencie premiery możliwe wersje silnikowe do zakupu to GLA 200 o mocy 224 koni, GLA 250 Plus o mocy 272 koni i GLA 350 Firmatic o mocy 354 koni, który przyspiesza do setki w 5,4 sekundy. Na początku 2027 roku do oferty elektrycznego GLA dołączą także wersje hybrydowe, które będą oparte na jednostce 1.5 turbo i jednostce elektrycznej o dodatkowej mocy 22 kW. Nowy Mercedes oprócz znanych już w większości trybów jazdy, czyli trybu Eco, Comfort, Sport oraz Individual, posiada w 4-napędowych wersjach Firmatic dodatkowy program Terrain, przeznaczony do jazdy trochę bardziej uterenowionej. Tryb ten odpowiednio dostosowuje charakterystykę układów napędowego, kierowniczego i hamulcowego, wspomagając kierowcę na drogach gruntowych i po prostu takich luźnych nawierzchniach. Dodatkowo funkcja przejrzystej maski zapewnia wirtualny widok pod całym pojazdem, co pomaga w omijaniu po prostu przeszkód. Nowy GLA jest wyposażony w najnowocześniejszy system wspomagania Mercedes-Benz Drive. Korzysta on z 8 kamer, 5 czujników radarowych i 12 czujników ultradźwiękowych. Komputer pokładowy, który jest chłodzony zresztą cieczą, może wykorzystywać do 254 teraoperacji na sekundę. Wykonywać 254 teraoperacji na sekundę. Dodatkowo dzięki systemowi Mercedes-Benz Drive Parking Assist samochód sam znajduje miejsca parkingowe po obu stronach, nawet jak nie ma linii parkingowych, ale widzi zaparkowane inne pojazdy. Nowością jest też to, że nawet po ręcznym parkowaniu samochód sam może wyjechać z miejsca parkingowego, jeśli będziemy tego oczywiście chcieli. Dostępny jest również system Mercedes-Benz Drive Parking Assist 360, który korzysta z widoku kamer 360 stopni
i informuje nas o zauważonych obiektach. Nowością kolejną jest rozwiązanie, które nazywa się funkcja cofnięcia manewru. W pewnych warunkach umożliwia ona kierowcy cofnięcie wzdłuż części trasy pokonanej ostatnio do przodu. Funkcja wyświetla się na ekranie centralnym i po jej aktywacji samochód sam cofa, co może być przydatne, jeśli manewr zawracania jest niemożliwy. Przechodząc do środka, to w mojej opinii w nim właśnie są dwa największe minusy, czyli ekranowa deska rozdzielcza z tym dodatkowym trzecim ekranem dla pasażera, zamiast jakiegoś ładnego, prawdziwego drewna czy aluminium, oraz ta centralna kamerka do niby prowadzenia rozmów biznesowych przez Teams czy inne komunikatory. I to jest jakby ten jeden taki minus, ta deska rozdzielcza, bo ta kamera jest w niej zawarta. A drugim minusem jest według mnie to, że w dzisiejszych czasach modny jest właśnie tego typu dach panoramiczny, który już nie posiada jak kiedyś ładnej, eleganckiej zasuwki, że tak powiem, czyli tego materiałowego, tej materiałowej zasuwki, którą się zasuwało, czy elektrycznie się zasuwała, tylko teraz właśnie jest zasuwany przez takie cyfrowe panele, które robią się bardziej matowe lub mniej, ale można całkowicie, ale nie można po prostu całkowicie zasłonić tego dachu, ponieważ nie ma tej zasuwki i zawsze jakby to słońce będzie chociaż trochę widoczne na tym dachu. I w mojej opinii są to właśnie największe minusy tego samochodu, a reszta jest naprawdę fajna, bo fotele są ładne, ten panel środkowy ładny i elegancki z tą dodatkową tacką na smartfon z funkcją ładowania bezprzewodowego oraz wykończone drzwi też wyglądają bardzo elegancko i ładnie, więc naprawdę plusów jest cała masa. Według mnie są to takie dwa największe minusy, ale to wiadomo kwestia gustu. W nowym GLA jest więcej miejsca w kabinie, ponieważ zwiększył się rozstaw osi, więc kierowca i pasażer mają o 7 mm więcej miejsca na nogi. Natomiast w drugim rzędzie jest to aż o 3,8 cm więcej miejsca. Natomiast przestrzeń nad głową wzrosła o 2,3 cm z przodu i 2,4 cm z tyłu. Ale nie tylko miejsce w kabinie się zwiększyło, ponieważ bagażnik zwiększył się o 70 litrów względem poprzednika do 410 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy pojemność ta wzrasta do 1400 litrów. Warto dodać, że kanapa składa się w proporcjach 40-20-40, dzięki czemu można przewozić jakieś dłuższe przedmioty, składając tylko te 20% kanapy. Samochód w wersji elektrycznej posiada także tak zwany Frank, który ma 107 litrów pojemności. Elektryczny GLA z napędem Firmatic posiada półelektryczny hak holowniczy, który może holować nawet 2-tonowy ładunek z hamulcem, co jest największą wartością w tej klasie samochodów elektrycznych. Tak jak już wspomniałem o dachu panoramicznym, muszę jeszcze dodać, że posiada on powłoki, które latem odbijają światło, aby ta kabina się nie nagrzewała zbyt mocno, a w zimie zatrzymują ciepło, aby nie uciekało ono poza samochód. Opcjonalny dach panoramiczny to dach Sky Control, który ma właśnie te 7 segmentów, które zasłaniają dach lub odkrywają go. Jak za oknem robi się ciemno, można włączyć natomiast rozgwieżdżone niebo, które składa się ze 172 gwiazd Mercedesa, które możemy zmieniać pod względem koloru. Deska rozdzielcza składa się z 3 ekranów w wersji MBUX Super Screen. Wskaźniki mają wtedy rozmiar, czyli ten pierwszy ekran przed kierownicą 10,25 cala, centralny ekran ma 14 cali, zresztą podobnie jak ten trzeci ekran dla pasażera, pasażerki też ma 14 cali. Natomiast jeśli ktoś nie zdecyduje się na deskę MBUX Super Screen, to ma wtedy 2 ekrany bez tego trzeciego dla pasażera, ale zamiast tego jest czarna tafla z gwiazdami Mercedesa, co i tak naprawdę wygląda, jakby to było wyświetlane na ekranie. W samochodzie wiadomo jest oświetlenie ambientowe, które obejmuje wiele obszarów wnętrza, w tym łączy się ono z ekranem MBUX Super Screen, wybierając jeden ze styli. Wtedy jakby całe oświetlenie w samochodzie może się zmieniać, tak samo jak ten szyberdach Sky Control dostosowuje wtedy kolor do otoczenia. W nowym GLA tradycyjnie można wybrać nagłośnienie Burmester 3D. Dzięki technologii Dolby Atmos zapewnia ono imponujące doznania. Teraz w samochodzie jest 16 głośników oraz wzmacniacz o mocy 850 W. Na koniec warto dodać, że samochód został jeszcze lepiej wyciszony
dla komfortu użytkowników. Wszystko za sprawą sztywnej konstrukcji i dodatkowych wygłuszeń między podwoziem a nadwoziem, silnikiem elektrycznym a nadwoziem oraz osłoną modułu napędu elektrycznego. Przednie szyby boczne zostały również zastosowana technologia w nich została ze szkłem o dźwiękochłonnych walorach, które po prostu pochłaniają jakby dźwięk i nie jest on tak odbierany w samochodzie, tylko te szyby to pochłaniają. A także jest ciszej w samochodzie za sprawą rozwiązań aerodynamicznych, ponieważ samochód ma współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,27, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o ceny nowego Mercedesa GLA, to zaczynają się one od 205 100 zł. I to było tak naprawdę tyle na razie, jeśli chodzi o taką statyczną prezentację nowego Mercedesa GLA, który, przypomnę, miał światową premierę w Warszawie, a na drogach będziemy mogli go zobaczyć od listopada mniej więcej, bo wtedy ma trafić do salonów. Dziękuję za dzisiejszą uwagę. Napiszcie w komentarzach, jak Wam podoba się nowy Mercedes GLA. Pamiętajcie również o subskrypcji, łapce w górze. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!